Czajnikowy.pl. Dobra herbata. W ramach naszych herbacianych podróży chciałbym Was zabrać dzisiaj do Hongkongu, żebyśmy się napili tamtejszej herbaty narodowej. No, nie jest oficjalnie ogłoszona narodową, ale pija się jej tam ogromne ilości. Każdy z mieszkańców Hongkongu, ponieważ jest to wielonarodowa mieszanina, pija codziennie po kilka razy taką herbatę do śniadania, do spotkania biznesowego. W każdych właściwie warunkach można ją kupić wszędzie i zwykle jest bardzo podobna. Chodzi o herbatę, która właściwie nie ma naszej polskiej nazwy. Mówi się na nią Pantyhose Tea albo Silk Stocking Tea. Generalnie chodzi o skarpetę, pończochę, o rajstopę, czyli o coś, w czym się to przygotowuje. To oczywiście nie jest oryginalna z Hongkongu, powinna być trochę dłuższa, większa. To jest taka po prostu bawełniana, też nie skarpeta, ale taki filtr do parzenia herbaty, który można też kupić u nas w Polsce, więc jeśli macie ochotę, szukajcie i eksperymentujecie. Co trzeba wiedzieć o tej herbacie? Dlaczego jest taka nietypowa? Głównie przez właśnie ten filtr, ale może zacznijmy w ogóle od tego, skąd ona się w Hongkongu wzięła, bo jest to herbata z mlekiem, więc można by pomyśleć, że coś bardzo europejskiego i zupełnie nie azjatyckiego. Kojarzymy ceremonie gdzieś tam w Chinach, które notabene Hongkong jest w Chinach, gdzieś jakieś właśnie małe czajniczki, jakieś obrzędy, rytuały, gdzie tam mleko. A no właśnie przez Brytyjczyków. Na pewno pamiętacie wojny opiumowe, poważna historia Chiny kontra Anglia. Efektem pierwszej wojny opiumowej było to, że Brytyjczycy przejęli właśnie Hongkong, który wtedy był pojedynczą wyspą, ponieważ teraz już rozszedł się trochę szerzej na sąsiednie tereny, ale wtedy to była jedna wyspa, która u ujścia rzeki Perłowej miała bardzo głęboki port. Do dziś jeden z najgłębszych portów na świecie, port Wiktorii, i to była brama na wschód. To był punkt przeładunkowy, punkt handlowy, miejsce, gdzie ładowano towar z całych Chin, przynajmniej z tej części Chin, i wysyłano do Europy, do Anglii. No i tam po prostu było najwięcej Europejczyków i wszyscy koniecznie chcieli mieć ten Hongkong, ponieważ to była doskonała baza wypadowa. Stąd wskutek umowy Hongkong trafił w ręce brytyjskie na 99 lat. Dopiero w 1997 roku wrócił z powrotem do Chin. Przy czym różnice kulturowe i polityczne były już tam tak wielkie, że Chiny pozwoliły jeszcze na 50 lat Hongkongowi poniekąd rządzić się samodzielnie w jakiś tam ograniczony sposób, ale jednak jest to część Chin, ale osobno administrowana. Stąd wciąż kwitnie tam handel, wciąż kwitnie tam życie. Jest to jeden z najbardziej rozwiniętych gospodarczo regionów na świecie. Ogromne drapacze chmur, wieżowce, biurowce. Większość całej gospodarki skupia się wokół handlu właśnie między Zachodem a Wschodem. Już w czasach rewolucji kulturowej w Chinach była to brama, powiedzmy, łącząca Orient z kulturą Zachodu. I tak jest do dzisiaj. Jest to przemieszane. Przede wszystkim są tam oczywiście Azjaci, Chińczycy, no i różne okoliczne narody, ale jest to taki punkt, gdzie na przykład dogadamy się po angielsku bez problemu. Nie znając chińskiego, jest to drugi urzędowy język, możemy wszystko załatwić. Również w pracy rozmawia się ciągle po angielsku. No i w tym całym natłoku spraw, przy tej pracy związanej z finansami, z handlem międzynarodowym, pija się ogromne ilości herbaty. Na każdym spotkaniu wszędzie towarzyszy temu właśnie tekturowy, najczęściej kubeczek, ponieważ możemy to dostać w różnych lokalach w szklance, ale najczęściej jest to po prostu forma jednorazowa. No i zawsze jest to parzone w ten sposób. Jak przygotować tradycyjną herbatę skarpetową, pończochową? Liczę na Waszą kreatywność, musimy wymyśleć temu jakąś polską nazwę. Myślę, że będę mówił skarpetową. Herbata skarpetowa z Hongkongu. Potrzebujemy oczywiście tę skarpetę. Można sobie bez niej poradzić. Jeżeli macie jakiś papierowy filtr albo nawet sitko, zresztą jakkolwiek można przygotować mocną herbatę, tradycyjnie jest skarpeta. Więc taka skarpeta. Poza tym jakieś naczynie, w którym będziemy gotować całą sprawę. Będzie to kociołek, jakiś garnek, rondelek, tygielek. My mamy metalowy czajniczek, który można podgrzewać i w tym to zrobimy. Będziemy potrzebowali oczywiście herbatę. Czarna herbata cejlońska. Oryginalnie w Hongkongu używa się specjalnej mieszaniny herbat, właśnie głównie na bazie herbaty cejlońskiej. Jest to bardzo drobna herbata. My mamy zwykłą z całych liści, właściwie pół liści, ale generalnie powinien to być, może nie taki pył jak w ekspresówce, ale serio drobna herbata po to, żeby się naparzyła bardzo mocno. Więc polecamy drobną cejlońską herbatę fajnej jakości. Do tego cukier, to już jak kto lubi. Nie wszyscy w Hongkongu słodzą, ale raczej wychodzi to takie dość intensywne, można posłodzić. I uwaga,
mleko przede wszystkim, ponieważ na modłę brytyjską, jak mówiłem, Brytyjczycy tam zasiali swoją kulturę herbacianą i tak to zostało do dzisiaj. Na modłę brytyjską potrzebne jest mleko, ale nie takie zwykłe po prostu mleko, tylko mleko skondensowane, gęste i tłuste. Co więcej, bardziej tłuste niż może się wydawać, ponieważ w Hongkongu można specjalne mleko do tej herbaty kupić z dużą zawartością tłuszczu, a jeżeli takiego nie ma, to miesza się zwykłe mleko skondensowane z odrobiną oleju sojowego i ten dzisiaj mamy i ten pomieszamy po to, żeby mleko było bardziej tłuste. Tutaj ceni się nawet pojawiające się drobne oczka tłuszczu na herbacie, więc no, powinno być tak odżywczo, na bogato. No i co poza tym? Kubeczek. Kubeczek, tak jak mówiłem, najpopularniejszy w Hongkongu jest po prostu tekturowy, jednorazowy kubek i my również zrobimy to w ten sposób. Ja polecam jeszcze taki spieniacz po to, żeby dobrze rozmieszać mleko z tłuszczem. Wiadomo, tłuszcz ma inną konsystencję, gęstość, no to się nie miesza, a musimy to na tyle wymieszać, żeby dało się to wlać, póki się nie rozwarstwi, więc sprawdziłem, tym mi najwygodniej, ale róbcie to jak tam oczywiście chcecie. Więc przystępujemy do dzieła. Będziemy musieli herbatę nieco podgotować, po to, żeby było to bardzo mocna esencja. Wsypujemy herbatę więcej, około 2-3 łyżeczki na filiżankę i doprowadzamy do wrzenia, po czym wyłączamy i dostawiamy jeszcze na chwilę i możemy powtórzyć cały proces. Kilka razy można ją gotować po to, żeby wyciągnąć jeszcze więcej esencji. Znów gotujemy i znów odstawiamy. I gotujemy i odstawiamy. Ja wolę tak raz podgotować. Może nie jestem jeszcze taki azjatycki, ale no jest to zbyt dla mnie intensywne. No i trzeba dać więcej cukru, żeby to wypić. A ja tak nie do końca lubię dużo cukru, więc może po prostu podgotujemy to raz i wystarczy. Ale jeżeli lubicie wyciągnąć z herbaty wszystko, co się da, to kilka razy musicie to podgotować. Do dzieła! Wyśmienita. Ja wiem, że ja zawsze to powtarzam, ale to naprawdę mi smakuje. Jest może trochę za tłuste. Przesadziłem odrobinę, jak sądzę, z tą oliwą. No, powinno być kilka takich milutkich oczek, trochę tłuszczyku. Tymczasem jest taki prawie że korzuszek. W każdym razie to jest istotne, na to powinno się zwrócić uwagę. Jak będziecie w Hongkongu, jest kilka spraw, które trzeba mieć na oku, kiedy przygotowuje się waszą herbatę. Otóż przede wszystkim, czy mleczko jest tłuste. Może nie wiecie, ale są organizowane mistrzostwa coroczne właśnie w Hongkongu w przygotowywaniu tej mlecznej herbaty. Więc to nie jest tak, oni sobie nie żartują. To jest dla nich naprawdę poważna sprawa, taka herbata z mleczkiem, bo są mistrzowie, są mistrzostwa, jest jury, oni ćwiczą latami. Więc musicie zwrócić uwagę na to, czy smak jest właśnie dzięki temu tłuszczowi taki mięciutki. Chodzi o to, że samo mleczko jest rzeczywiście takie kremowe, mięciutkie, ale kiedy ono jest jeszcze bardziej tłuste, no to pokrywa usta, wręcz czujecie się, jakbyście użyli takiej trochę pomadki narciarskiej. No ja chyba przesadziłem, ale ogólnie tłuszczyk musi być zauważalny, musi być wyczuwalny. Poza tym skarpeta. Widzieliście, nasza była nowa, ale już nabrała kolorku. Tymczasem w Hongkongu używa się tej samej skarpety bardzo długo, kiedy ona jest prawie czarna, już taka przeżarta esencją herbacianą, wiadomo, utrzymana w czystości i w ogóle, no nie jest tak, że jej się nie myje, ale jednak tkanina się przebarwia. Jeśli widzicie jakiegoś Hongkończyka, który ma skarpetę bardzo ciemną, to znaczy, że zna się na sprawie, robi to od dawna i jest, prawda, rzemieślnikiem i ma swoje ulubione narzędzie, więc warto na to spojrzeć. No, warto sprawdzić herbatę, ale no to już niestety nie jesteśmy w stanie samego suszu najczęściej zobaczyć, ale te dwie sprawy, tłuściutko i długo używana skarpeta. Od siebie dodam, że ogromne ilości tej hongkońskiej herbaty są zużywane, ja się nie dziwię dlaczego. To jest naprawdę wyśmienite i wyobrażam sobie, że mogę sobie dyskutować o jakimś handlu międzynarodowym, prawda, właśnie posilony taką herbatą. Nie tylko się można napić, ale przy okazji no, dodaje energii. Jest tłusta, bardzo intensywna, dużo kofeiny, no i smaczna.
Jak będziecie w Hongkongu, koniecznie próbujcie, a jeśli nie będziecie, to próbujcie w domu. Jak widać, można to zrobić w Polsce z powodzeniem. Ja jestem zachwycony. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.